Za moimi plecami widzicie pełno rowerów, a to oznacza, że jesteśmy w Amsterdamie na targach Intertraffic. Zobaczymy, co ciekawego na tych targach prezentuje się, także zobaczymy, jak bardzo rowerowe jest to miasto. Miasto to może kojarzyć Wam się z dzielnicą, gdzie latarnie świecą tylko na czerwono. Nie tylko. Charakterystyczną słodką wonią, unoszącą się w powietrzu na wielu uliczkach, czwartym portem w Europie pod względem tonażu obsługiwanych ładunków, a może w końcu z dominacją roweru nad wszelkimi innymi środkami transportu. Pojazdów z siodełkiem jest tu od groma, a o skali zjawiska niech powiedzą liczby. Rowerami odbywa się aż 32% miejskich podróży po mieście, samochodami 22%, a transportem publicznym zaledwie 16%. Szacuje się wręcz, że w mieście jest około 880 000 rowerów, czyli nawet więcej niż mieszkańców miasta, a tych Amsterdam ma nieco więcej niż 800 000. Rower tu, rower tam, a czasem to nawet ciężko jest przejść. Pieszy musi wręcz patrzeć pod nogi, czy nie potknie się o przewrócony na wietrze rower. Parkingiem dla jednośladów jest czasem po prostu kawałek wolnego chodnika, a w sposób bardziej zorganizowany są tu parkingi na małych barkach lub wielopoziomowe, zlokalizowane przy węzłach przesiadkowych. Wolnych miejsc i tak brakuje, a władze rozważają nawet budowę podwodnego parkingu w okolicy dworca centralnego, który pomieściłby 7000 rowerów. Rzecz jasna, żeby sprawnie poruszać się, jest tu gęsta sieć pasów i ścieżek rowerowych, często poprowadzonych zupełnie niezależnie względem układu dróg dla samochodów. Mogłoby się wydawać, że przy takiej powszechności rowerów przywłaszczenie czyjegoś jednośladu się nie opłaca i nie ma najmniejszego sensu. Policja w Amsterdamie szacuje jednak, że rocznie kradzionych jest od 50 do 80 000 rowerów, czyli nawet 9% tego, co znajduje się na terenie miasta. Służby zalecają rejestrację i charakterystyczne oznaczanie swoich rowerów, ale przede wszystkim skuteczne zabezpieczanie swoich rowerów przy parkowaniu, tak żeby przypadkiem z roweru nie pozostało tylko koło. Trzeba jednak wiedzieć, że nielegalne jest przypinanie jednośladów do latarni, drzew, miejskich mebli oraz barierek mostowych. Przy takiej skali zjawiska musi działać specjalna służba, usuwająca z ulicy rowery nielegalnie zaparkowane, uszkodzone lub na stałe porzucone. Za takie uznaje się te stojące nieruszone w tym samym miejscu dłużej niż przez 6 tygodni. Przy dworcu centralnym rowery źle zaparkowane usuwane są natychmiast, ale w większości przypadków są one oznaczane etykietą z datą, po której zostaną wywiezione. Zabrane z ulic rowery przewozi się do Fiets Depot, czyli takiej tymczasowej przechowalni. Ze statystyk wynika, że po usunięte rowery zgłasza się mniej niż połowa ich właścicieli. Jeżeli po określonym czasie rower nie zostanie odebrany, może on zostać oddany na projekty socjalne, do organizacji sprzedających taniej rowery studentom, a nawet trafić do krajów trzeciego świata lub na aukcje dla sprzedawców rowerów używanych. W ostateczności, gdy stan techniczny jednośladu jest kiepski, jest on po prostu złomowany. Jak u nas rynek samochodów elektrycznych dopiero raczkuje, tak na holenderskich ulicach elektryczna rewolucja rozpoczęła się na całego. Na koniec 2015 roku w całym kraju zarejestrowanych było 90 000 pojazdów hybrydowych, które można podłączyć do ładowania lub w pełni elektrycznych. To nadal zaledwie 1% z wszystkich 8 milionów pojazdów zarejestrowanych w tym kraju.
W centrum Amsterdamu łatwo spotkać te ciche samochody na drodze, a praktycznie przy każdej uliczce w centrum są dla nich specjalne miejsca parkingowe, przy których stoją stacje do ładowania. Na terenie miasta jest ponad 1200 stacji ładowania publicznie dostępnych 24 godziny na dobę. Istnieje jeszcze co najmniej drugie tyle stacji prywatnych. Rynek elektryków ma tak dobrą perspektywę rozwoju, że holenderski parlament pracuje nad ustawą zakazującą sprzedaży samochodów spalinowych od 2025 roku. Rower publiczny staje się obecnie standardem polskich miast. O samochodzie publicznym myślą jednak nieliczni. System planuje już Wrocław i Kraków, a przymiarki do tego pomysłu robiła też Warszawa. W Amsterdamie działa już taki system Car2Go, w którym wykorzystywanych jest 350 elektrycznych smartów. Wystarczy odnaleźć wolny pojazd na ulicy, odblokować go przy pomocy aplikacji lub karty użytkownika i rozpocząć korzystanie. Można też pojazd zamówić wcześniej, do 30 minut przed rozpoczęciem wynajmu. Usługa ma stawkę minutową, godzinną lub dobową, dobierając taryfę do czasu, przez który użytkownik korzysta z pojazdu. Minuta podróży takim autem kosztuje 31 eurocentów. Z głowy mamy opłaty za parkowanie w strefie publicznie dostępnych miejsc, choć nadal pozostaje największy problem z samochodem w dużym mieście, czyli odnalezienie wolnego miejsca. Podstawą ekonomicznego dzielenia się samochodem jest jednak to, że własne pojazdy wykorzystujemy przez bardzo ograniczony czas podróży, a przez większość dnia pojazd stoi bezczynnie, zajmując wspólną nam wszystkim przestrzeń miasta. Sieć autostrad gęsto obstawiona jest LEDowymi wyświetlaczami. Część z nich to znaki zmiennej treści, sterujące ruchem na poszczególnych pasach, a rozmieszczone co kilkaset metrów w obszarze aglomeracji. Skrajny lewy pas autostrady może czasem być nawet zamknięty, prawdopodobnie tylko z powodu mniejszego natężenia ruchu. Spotkałem się z taką sytuacją, gdzie na zamkniętym pasie nic się nie działo, tak jakby oszczędzano nawierzchnię. Rzadziej pojawiają się większe tablice wyświetlające bądź nie inne komunikaty. Przed wjazdem na amsterdamski ring autostradowy mamy jeszcze tablice pokazujące układ dróg wokół miasta i ewentualne zatory, co ma dać kierowcy możliwość wyboru trasy alternatywnej. Dosyć przekornie na piedestale tego odcinka stanęły rowery i samochody, ale mający mniejsze znaczenie transport publiczny w Amsterdamie obejmuje sieć autobusową, tramwajową, promów i metra. Ta ostatnia to w zasadzie połączony system metra i szybkiego tramwaju. Sieć składa się z 4 linii, z 5 w trakcie budowy. Trasy w większości przebiegają na powierzchni, a podziemny jest tylko 3,5-kilometrowy odcinek prowadzący do dworca centralnego, współdzielony zresztą przez 3 linie. Linie obsługują typowe dla metra wagony zasilane z trzeciej szyny, ale też hybrydy metra z tramwajem, z możliwością podpięcia się do tramwajowej napowietrznej sieci trakcyjnej. Najnowsze w taborze są wagony Alstom Metropolis M5, czyli pojazdy modelu z tej samej rodziny, co eksploatowane w warszawskim metrze. Tramwaje kursują na 15 liniach i sieci torowisk o długości 80 km. Linie tramwajowe, podobnie jak metra, oprócz numeru mają też charakterystyczne kolorowe oznaczenie umieszczone w kwadracie. Oznaczanie linii kolorem stosowane jest od 1904 roku. Wśród 200 wagonów w taborze spotkamy starsze, ponad 25-letnie belgijskie konstrukcje, wagony BN, ale większość, bo 155 tramwajów, to kilkunastoletnie Siemensy Combino, które znamy też z Poznania. Do Siemensów wchodzimy tylko pierwszymi lub przedostatnimi drzwiami, w
których w godzinach dziennych natkniemy się na konduktora siedzącego w specjalnej kabinie. Konduktor sprawdza ważność biletów przykładanych do elektronicznego kasownika, sprzeda nam brakujące bilety i pomoże dojechać w konkretne miejsce w mieście. Z dogadaniem się z obsługą pojazdów nie ma problemów, większość wręcz perfekcyjnie operuje językiem angielskim. Za sprawą kanałów przecinających centrum miasta, Amsterdam nazywany jest Wenecją Północy. Naturalnie drogi wodne wykorzystywane są do transportu. W sieci GVB działa 14 linii promowych na rzece Ej. Wśród turystów popularne są też kanalbusy, pływające na kilku trasach wokół Starego Miasta. Wszystkie wspomniane środki transportu wspomaga sieć autobusów. GVB obsługuje 45 linii autobusowych, a w mieście często spotyka się też autobusy firm Connexion i Arriva. Jeśli przyjechaliśmy do Amsterdamu samochodem, auto możemy zostawić na jednym z 8 parkingów Park and Ride, zlokalizowanych przy ringu autostradowym, a do centrum dojedziemy wtedy i wrócimy na przykład tramwajem. Jeśli skorzystamy z tej opcji, to oprócz ceny biletów komunikacyjnych za parking zapłacimy 8 euro, gdy przyjedziemy przed godziną 10 lub tylko 1 euro po godzinie 10 lub w weekendy. Jest to o tyle opłacalne, że godzina parkowania w ścisłym centrum może kosztować nawet 5 euro. W gigantycznym skrócie tyle mam wam do opowiedzenia o sieci transportowej w stolicy Holandii. Na mnie największe wrażenie naturalnie wywarła skala ruchu rowerowego, ale dużym zaskoczeniem była też liczba spotkanych pojazdów elektrycznych w tym kraju. Branża ta rozwija się obiecująco, choć nadal jest bardzo daleko do wyparcia pojazdów spalinowych. Czas pokaże, jak to się dalej rozwinie. Do Amsterdamu zajrzymy raz jeszcze, w odcinku z targów branży inżynierii ruchu drogowego. Na następny materiał już teraz zapraszam Was do Liberca w Czechach, gdzie działa sieć tramwajowa o 2 rozstawach szyn. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia następnym razem.